zaczynać. Przyjechaliśmy z Zetem. Elo? Jeszcze go nie widzieliście chyba, czy widzieliście gdzieś? Nie wiem. Widzieliście. Ale jak widzieli, to pewnie zapamiętali. To ten admin, co wywala posty, nie najbardziej. Ja, najgorszy ze złych. Nie będzie śmieszków, hiszków, bo przyjechaliśmy wczoraj w nocy. Jesteśmy niedaleko Lądka Zdroju, a jedziemy do Stronia, do miejscowości, która jako pierwsza, jedna z pierwszych czy pierwsza oberwała w powodzi. Nie nagrywam tego, żebyśmy się mogli lansować, że jesteśmy fajni, bo przyjechaliśmy pomóc, bo to uważam moim zdaniem obowiązek zasrany każdego człowieka, kto ma łapy do roboty i trochę wolnego czasu. Umówiliśmy się z chłopakami, myślałem, że będzie nas więcej, ale łatwiej skrzyknąć ćwierć tysiąca osób na popijawę niż 25 osób do pomocy, nie? Więc będziemy chyba w 5 osób, a my będziemy fizolami. Obiecałem chłopakom, że załatwię najcięższą robotę, jaką się da, więc jedziemy do Stronia i będziemy zasuwać na zewnątrz, chyba będziemy czyścić ulicę z gruz, betonowe słupy, powalone i naniesione drzewa, wraki samochodów. Jak będę miał chwilę, czy będziemy odpoczywać, czy będziemy, nie wiem, mieć przerwę na żarcie jakieś, czy coś, to chcę wam pokazać, jak to wygląda mniej więcej od środka też. Kotlina Kłodzka, Lądek Zdrój, niedaleko Kłodzko. Wczoraj w nocy jechaliśmy przez Kłodzko, nie? No to... Trzeba załatwić przepustki, żeby wjechać do miasta. No, szabrownicy, w ogóle katastrofa. I to, co pokazują w telewizji, to jest małe miki, nie? W porównaniu z tym, jak to się zobaczy na żywo. Mamy punkt zborny w Lądku Zdroju, to będziemy lecieć na miejsce. Mamy kontakt też na miejscu Sandrę, która jest koordynatorem, i tam będziemy na ulicy Polnej walczyć. Ja nie wiem, czy ten film się w ogóle pojawi, na pewno jest to do naszego archiwum, bo to też no, dobre doświadczenie w sensie przygotowania, usuwania skutków. Zobaczymy, czy też jesteśmy dobrze przygotowani, jak to się udaje, koordynacja i tak dalej. Nie małej grupy osób. Może też ktoś coś z tego wyciągnie, jakby co. A jak nie, to ja będę mógł sobie to obejrzeć i wyciągnąć jakieś wnioski, nie? Co może było nie tak, co można by było poprawić, albo co gdzieś tam w tych jakichś procedurach sobie popatrzeć. To pewnie będzie jakiś taki zlepek ujęć, gdzie zapitalamy, nie? Z chłopakami. Ktoś mi tam napisał, że szacunek. To nie jest akcja wymagająca szacunku, czy zasługująca na szacunek, nie? Myślę, że tam już się powinno kończyć sprzątanie tak naprawdę. Problem jest z narzędziami, bo tam wcale nie potrzebują jedzenia i ciuchów, nie? Mówią, że mają tego opór, tam potrzebują narzędzi takich typu remontowe rzeczy. To też wam pokażemy, też wam powiemy, jakbyście chcieli przyjechać, jak się przygotować i jakbyście chcieli pomóc, to co tu jest potrzebne. Myśmy kupili wczoraj w Casto, jak to się nazywa? Co, na pleśni? Na grzyby, bo tego bardzo brakuje, bo wiadomo, że to wszystko jest zalane, a idzie październik, więc to nie będzie suszonko jak w wakacje. Trzeba pamiętać, że woda pitna jest problemem, nie ma prądu wciąż, więc to też jest problem. No i problemem jest syf, nie? Bo faktycznie to nie jest tak, że to przeleciała czysta woda, czy tam woda z rzeki, tylko przeleciała woda przez cmentarze, przeleciała przez śmietniki, szamba, chlewy, oleje, smary. No to jest skażenie biologiczne i chemiczne dosyć duże. Trzeba o tym pamiętać. Pod rękawice robocze, rękawice nitylowe, najlepiej grube. Myśmy też wzięli pakę taką dla mechaników, czyli nie takich chirurgicznych, tylko grubych, bo no tu wystarczy pobrudzić łapy o coś, a później potrzeć oko, nie? I się może skończyć szpitalem. To nie są żarty, więc jak będzie ktoś chciał tu przyjechać, to trzeba o tym pamiętać. No to jak w pierwszej pomocy, nie? Pierwsza rzecz, zabezpieczenie ratownika, a później dopiero pomoc, bo inaczej to zamiast pomagać, to się człowiek robi kolejnym problemem dla tych ludzi tutaj. Ci ludzie to naprawdę mają przesrane. Tu się nie śpi. Byliśmy przed chwilą, gadaliśmy z laską, której mąż jest strażakiem. To powiedział, jak wyszedł, ona odłączała sama prąd w chałupie, a tak, on jak wyszedł, to wrócił po 72 godzinach. Jego przez 3 dni nie było, bo walczył. Sama chodziła po piwnicy, odłączała jakieś bezpieczniki, także to przerażające, nie? To, co się dzieje, naprawdę. Ja gadałem z tym Mateuszem właśnie, do którego się zaraz pewnie zobaczymy, bo on jest psychologiem, udziela tam pomocy na miejscu też ludziom, ofiarom. To mówi, że to też nie było tak jak w 97, że się ta woda podnosiła, tylko tutaj w tych miejscach niektórych to po prostu pierdyknęło jak tsunami, że wjechało do miasta, pozdmuchiwało domy, niektóre poodwracało, pozabierało wszystko, nie pozabierało, a resztę przemieszało. No, niedługo będziemy. Była przesiadka, jedziemy już na miejscu. 500 metrów do Polnej, no to jest tu. Bo tu gdzieś będziemy walczyć z gruzem i z drzewami. No nie, no w telewizji to wygląda tak jakoś bardziej płasko.
Robota rozdysponowana z uwagi na to, że jesteśmy z grupy Bushcraft, to jest słowo klucz, które nas tu identyfikuje. Bushcraft albo od Moniki. Monia, serdecznie pozdrawiamy, dzięki za pomoc. Zostaliśmy rozdysponowani do rżnięcia. Wzięliśmy całą taczkę big boyów, spalinówek. Tam ta kubka musi zniknąć. Nitryle pod rękawice robocze, nie? Bo szambo. Jest po 12. Kurde, zaczyna się chmurzyć. Mam nadzieję, że nie będzie padać. Akcja rżnięcie. Dobrze, mamy swojego sprzętu kupę, łącznie ze spalinówką. Ale ostrożnie! Robota jest przesrana, nie? Wszystko jest usyfione, ale każdy jest swój. To jest super, nie? Że każdy jest swój. Jest tu co robić. Nie na weekend, nie? Ani na tydzień. Nie mówię o stawianiu na nogi, mówię tylko o sprzątaniu. Jakby też chciał przyjechać, to żel do dezynfekcji łap, bo tutaj nie można sobie fajeczki zapalić taką ręką po tym błocie, bo co prawda jest sucho i nie pada jeszcze, ale w środku tej sterty jest gnój, w środku, do środka to jeszcze nam zejdzie, żeby dojść. Śniemy na małe kawałki, składujemy, dziewczyny zabierają, brzoza idzie na opał, tam jest baza, ale na razie nie myślimy o jedzeniu. Trzeba zarobić, nie? Na ZUS i na żarcie. Krecik z tej bajki. Nie ma czym ryja wytrzeć. Krtek. Trzeba sobie żartować, bo tu... Ale zaczęło ubywać, wjechała druga spalinowa i patrz ta. Tam kubki nam zniknęły, bo wotowcy nam podbierają na bieżąco. Tam się masz. Ale tu... Kurde, jaka wojna. Nie wiem, jak to rozwiązać, żeby sobie wytrzeć gębę od spotów. Helikony polecam i Alpiny. No sponsoret niestety, ale coś czuję, że helikony to będą do sponsoret, nie? Będzie trzeba nową parę, ale zaczęło ubywać. Kurde, bo te pierwsze 2-3 godziny to była katastrofa, tylko że zaczęliśmy znajdować blachy, szyby, kosze, płoty, nawet beton się znalazł. Do roboty. Która jest? 10 po drugiej. Zjedliśmy po miseczce grochówki, wychwaliśmy kawę, ale była pyszna, ja pierdzielę. Jedna z najlepszych kaw, jakie piłem. Kawkę robiła nam pani, nie znam stopnia, Kiełbik. Pozdrawiamy serdecznie. 2 godziny. Dopiero zaczyna coś być widać, tak trochę. Łapy mi się trzęsą, to przecież jest stabilizacja. Gnój, piach, big boye. Sorki, ale się nawdychałem gówna. Big boye to tępieją w oczach. Zresztą w spalinówce nam też już iskry, nie? Wszystko w mule, w błocie, w szlamie. Niezależnie jakie drewno, czy suche, czy mokre, to mokre. Ale kurde, tu nam kupek rośnie, a tu już jest zabrane. A tu trochę jakby maleje, ale tak. Kable antenowe, ławki, stare płoty. Nadziałem się na kawał taki wielki, sztachetowego płotu. A, nie można się wycierać koszulką, bo morda szczypie. Ach, kurde, muszę sobie załatwić coś czystego do wytarcia gęby. Ale spoko, powiewa i przestało straszyć deszcz. Jak się przyjedzie ekipą, to przede wszystkim musicie uważać jeden na drugiego, nie? Myśmy sobie pogadali i uważamy jeden na drugiego. Mimo że niektórzy chłopacy się dopiero dzisiaj poznali. Takie sytuacje są ciulowe i wyglądają beznadziejnie. Są nadziejne, ale wyglądają na początku beznadziejnie, ale nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale mają plusy, nie? No, wiecie. Ludzie zniknęli. Chyba byli na robocie do 16. Ale my się nie poddajemy, jesteśmy dzielni. Odgruzowujemy wiatkę. Ktoś chce kilo, bo się nagrywa. Ale co mam sobie w nogę wbić? No nie wiem, no to coś spektakularnego. Chociaż nie, bo jest ten, nie ma slow-mo. A gdzie ten pomarańczowy? Fajny taki podwójny. Tu się, proszę Państwa, odbywa na bieżąco serwis, bo niestety te maszyny nie dają rady w obiegu przemysłowym 24 na dobę, więc trzeba na bieżąco serwisować. A wiecie co jest najgorsze? Ała, wiecie co jest najgorsze? Potrzymaj na chwilkę. To jest najgorsze, nie? Jak się zdejmie rękawiczki te drugie. Ja pierdzielę. Ale nie trzeba rąk myć, nie? Rączki jak dwulatek, jak siedzieć za długo w wannie, nie? Tak, rozwój psychologiczny podobny. Dobra, mamy dezynfekcję gdzieś? Chyba. Nie?
Nie, on się wyłącza, wiesz, żeby oszczędzać właśnie baterię. Padać zaczyna. Kurde, tamten mi się nie podoba. Dobra, chwila przerwy na wodę. No tam... Ale jest dużo mniej ludzi. Ale też niektórzy tu są 2 tygodnie. Wzięliśmy ważne zadanie, bo odgruzowanie tego, żeby można było tego używać, było już wyczyszczone w środku. Tylko musimy to wyczyścić, żeby można było to uszczelnić jakoś, nie wiem, folią czy OSB płytami. Ale nie wiemy jak tego gnoja. Nasza piła ma 50, 20 cali, prowadnicę 50. Seba ma 40 i nie wiemy jak to dziadostwo ugryźć, żeby to... Nikt się nie przygotował na takie kalibry. No to prawda. Masakra. A i wam coś powiem fajnego. Ernest to przywiózł, bo dostał od szefa z pracy zapas dla nas. Takie patrzcie. Ford West. I to są antyprzecięciowe, no takie jak impakty, nie? Na knykcie. No petarda, zobaczcie, cały dzień roboty. No trochę się tam poprzecierały tu i ówdzie, ale od ostrego raczej. Podobno około 5-6 dych w kurcie. Ale są super i takie właśnie dłuższe, nie? O, widać gdzie się kończą. Cały dzień pierdzenie, nie? Nie jesteś w środku końca świata, nie? Ale jesteśmy zadowoleni, bo w końcu wam kubka zniknęła tamta, bo pierwsze 3 godziny nie było widać efektów żadnych, ale mi się ładna trzęsie. Dobra, później. Najmniejszy w ekipie to jest. Też ma przerwę na jedzenie. No gdzie się nie odwrócisz, to jest krajobraz jak pobicie. Tamtą kupę żeśmy całą tony drewna, nie? Wotowcy nie nadążali odbierać, nie? Tych pociętych na kawałki. Ale tam liny stalowe, blachy po przystankach, nie? No wszystko. A teraz odgruzowujemy wiatę, bo ona jest jeszcze z dobrym dachem. Będzie można jej używać jako schronu i do trzymania rzeczy, nie? Gdzie się nie odwrócisz, jest w wojnie atomowej, nie? Po prostu. Zobacz. Tu nie ma kawałka płaskiego, nie ma nic. Po prostu trzeba uważać na każdy krok. Wszędzie zardzewiałe, dlatego pojechaliśmy się zaszczepić na ten tężec, nie? Wszędzie zardzewiałe wkręty, no nie da się tego opowiedzieć. Wszędzie jest tak samo, na całym świecie, nie? To niestety nie jest czysta woda, nie? Co oni tu zawracają, czy co się dzieje? Bo my tu w lewo powinniśmy jechać, jeżeli się da. Dziury trochę. Chłopaki chyba przejadą, co? Tak, powinien przejechać. Ktoś stamtąd jedzie. Tak? A, no to git. Tam, więc... To git, to my w lewo. Kolejny dzień. Później wam opowiem, gdzie żeśmy spali. A tam chłopaki. Siedzimy wieczorem na werandzie. Przychodzi gość. Się okazuje, że pisał do mnie w ciągu dnia i też siedzieli chyba tu od wczoraj, tylko byli w Goszowie, tu gdzie my śpimy. W osadzie Pstrąga. Polecamy. Mamy domek za darmo, niechcący zupełnie, fuchsem. Za darmo to uczciwa cena, wiadomo. Jeden kolega jest z Wielkopolski, mówi, że akceptuje, chociaż trochę drogo. Wstaliśmy 15 po 5. Okazuje się, że mamy mięśnie, bo czuć wszystkie co do jednego. Zjedliśmy śniadanie młodych bogów w średnim wieku, czyli Red Bull, Olfen. Taki fajny mały hamburgerek. I zaraz będziemy atakować. Jest 5 po 7. Odprawa i w drogę. I repeta, nie? Może jeszcze jeden Olfen. Dla pewności. Dla pewności. Ja pierdzielę. Nie ma drogi. No i tu w lewo. Rękawice nam nie wyschły. Another day, another pieńki, ale już wcześniej jest, nie? Tylko ludzi mnie jakoś tak. Dobra, idziemy walczyć. Jako ludzie leniwy potrafimy sobie ułatwić pracę, więc pas transportowy. A będziemy wyciągać Wild Truckiem, który właśnie przyjechał z Mariuszem. Znaczy Mariusz z Wild Truckiem właśnie. Musieliśmy tylko pas wytargać spod zalanej zagęszczarki. Jaka franca ciężka. Jest różnica. Przyjechała odsiecz. Przepraszam, co pan tu sprzedaje?
Jeszcze nie wiem, szukam. Jeszcze nie wiem. Mamy... O, sznurek, jest sznurek, dobra, będzie potrzebny. Tu jest jeszcze. O, ten sznurek jest bardziej potrzebny. A to jest dynamiczna? Ona będzie się mocno rozciągać, czy nie? Ona się mocno nie rozciąga, ale jest Dobra. krytyczna. Nie, chyba styknie, mamy pasa 8 metrów. To tyle to styknie, bo tylko wiesz co, byś mógł podjechać tu tak bardziej, tak... Ja mam 14 ton. Moja jest szczuplejsza. Da radę czy nie da rady? Chłopaki z wojsk inżynieryjnych przyszli, chłopaki jakby co, mamy wyciągarkę do 20 ton? Mówimy, mamy własną. I wzdłuż drogi. Jakie wakacje, taki banan. To trzeba żartować, bo by człowiek zwariował jak to widzi. Może nie jesteśmy dobrzy z fizyki, ale jesteśmy leniwi, a to jest jak doktorat. 6 kierowników, Dynamiczną i na wyciągarka i gra gitarra. Skracamy? Jak chcesz na pół? Wiesz co, nie, tylko na to. Za szeklę niech cofnij za szeklę. I za samą szeklę, bo... No dobra. Albo nawet za nią okej. będę wszystko blokować. Dobra, dawaj. Żeby to tak, żeby to było, wiesz. Za linę Czekaj, złapiesz. no. O. Jest gitarka. No. Linę na bok. O. No i Czekaj, złapie hakiem. Poprosiliśmy o wygarnięcie. Zaraz rozeszklimy okna. Przydała się praca w oknach. Będzie demontaż listew przyszybowych i pobitych pakietów szybowych. A co? Chłopaki demontują od razu ramy, bo się mogą przydać, a tutaj do drewnianej konstrukcji przyjdą płyty OSB i będzie wiatka jak ta lala do wykorzystania na magazyn. Albo dla ludzi. No trochę wolno, ale tutaj zatrudniliśmy paru emerytów, to oni ten. Panie kierowniku, spokojnie. Mamy czas, jesteśmy w pracy, spokojnie. Nie, drzwi chyba zostawiamy. Bo one tu są wyrwane, ale tak są dobre. Ja myślę, że bym zostawił. Na pewno na razie przynajmniej, niech decyduje właściciel albo szefowa. A resztę bo tu będą właśnie do konstrukcji chcą kręcić OSB, a budowlaniec będzie. Zresztą jak przywiozą OSB, to możemy im to zabudować zaraz. Już wyjechał tą ładowarką? Dobra, to rozszklimy dalej. Tamto też trzeba rozgarnąć, ale tamto może od razu do wora, co? Do doła. Ernest poszedł po kibel i będziemy wpieprzać tu szkło, żeby się nie poharatać przy tym. O, jest. No i do roboty. Jak trzeba silnych, niekoniecznie sprytnych, to polecamy ekipę EDC. Zapraszamy na www. Ekipa dramatycznego cięcia.pl. Jesteśmy niedrodzy, mało pijemy w pracy, głównie kawę. Żarty się kończą, jak przecież to ten gość. Aki bez zysku. Nie patrzcie, że na papier. Przemianowaliśmy go na szkło. Przyjechali ważnymi samochodami, pozakładali białe kaski i chodzą po ulicy. Pewnie ktoś ważny. Znaleźliśmy sobie taki ładny zakątek, zrobimy z tego plażę. Tylko jeszcze chwilę. Wczoraj byliśmy dziwni, łatwo sterowalni. Dzisiaj nas ludzie pytają, co myślimy na jakiś temat i sami sobie znajdujemy robotę. No tak trzeba, nie? Nie chcieliśmy nikomu dupy zawracać po prostu. A tu widać, gdzie jest to do roboty. Co? Może sarna, nie? No. Tego nie będę nagrywał. Finito, niedziela. Ale słoneczko ładnie grzeje. Kuba dołączył. Nie będę wam ściemniał, bo powiecie, że was oszukałem, żeby was tu ściągnąć. W nocy brzuszek był taki sobie, nie? Też się musiałem gdzieś podtuć. Najpierw Damiana wyłączyło. I ja też musiałem gdzieś, nie uważałem, a uważaliśmy, nie? Dezynfekcja, każdy przy dupie dezynfekcja, duży orlenowski, ten taki, wiecie, psikacz. Ale gdzieś coś musiałem się zagapić. 4 razy w nocy i całe szczęście, że spaliśmy w domku. Takim nie zapłaciliśmy ani złotówki, osada Pstrąga. Niechcący przez przypadek nas ugościła za zupełną darmochę. W piku 7 osób. Więc dziękujemy osadzie Pstrąga, Dominikowi i Jasi, bo nam pomogli. A ja dzisiaj w nocy miałem kibelek, co było nie do przecenienia. Jakieś wnioski, panowie, po akcji? Roboty jest na miesiące pewnie. Na razie to trzeba posprzątać i to nie jest roboty na tydzień, nie? Chociaż przecież jest dużo ogarnięte, bo tu naprawdę tempo niektórzy mieli. Potrzebne są materiały budowlane,
bo gadaliśmy wczoraj, to gips kartony, gładzie, farby, to wszystko co jest potrzebne, żeby chałupę zrównaną z ziemią postawić, przygotować do użytkowania. Szpachelki, packi, farby, no to wszystko takie wiecie, nie? Jak się remontuje mieszkanie albo chałupę. Plus ozonatory, osuszacze, ja się nie za bardzo na tym znam, ale nawet farelki i tak dalej, bo jak tylko włączą prąd, to wszystko będzie hulać, no bo zaraz październik, nie? A tu już jest zimno i jest w ogóle wieczorami mega wilgotno. Ja mam w organizmie jakąś bakterię, która się mści Franca, ale z nią walczę, nie? Więc dobrze mieć smektę, stoperan. Coś wam powiem dobrego, co mi mocno pomogło. A to dostałem od dziewczyn na dole. Multilak. Tu probiotyk. Dobrze mieć przy dupie, natomiast jak przyjdziecie tu bez niczego, tylko z ochotą, to właściwie was i nakarmią, i gdzieś prześpią. Jest zabezpieczenie lekarstwami, i jest zabezpieczenie, nawet dostaliśmy szczepionki na ten rzec. Także można tu przyjechać tylko mając człowieka, nie? W sensie siebie. Przepraszam, trochę jeszcze mam stan podgorączkowy i brzuszek mnie boli, no. Dzięki chłopaki. Było ostro. Wczoraj też było ostro. No dobrze być samowystarczalnym, żeby tu dupy nie zawracać, ale jakby ktoś naprawdę tak nie za bardzo miał ogarnięte, to pokażą palcem, nie? Co trzeba robić, no. A jest Seba, nie? Sebę też pozdrawiamy, bo to jest człowiek, który waży chyba z 60 kg, robi na co dzień chyba rzeczy z drewna. Ja nie wiem, czy on spał w tym tygodniu już, nie? A jest niedziela, więc Seba, dla Ciebie szczególne pozdrowienia, bo jesteś terminator, nie z tej ziemi, nie? No, jak ktoś ma piłę, to najprawdopodobniej trafi do Seby, obok Seby. Jak ktoś nie ma piły, to może trafić do Seby pod piłę, nie? Ale nie polecam, bo widziałem, co on wyprawia z tym sztilem. Tutaj w październiku, i w listopadzie, i w grudniu, i w styczniu, i w następnym październiku pewnie też jeszcze będzie coś do roboty. Karma naładowana, teraz możemy zmalować coś niedobrego, nie? Bilans musi się zgadzać. Do zobaczenia. Polansowane, teraz możemy wracać do hotelu. Dobra, pojechali. Mogę powiedzieć, chłopaki dali radę, no. Trochę przykro, nie, że na popijawę, znaczy na zlot się zgłasza 250 osób w 15 minut, a tu się zgłosiło raptem 5. No ale no, znam życie, nie urodziłem się wczoraj. No. Ważną rzeczą jest też, bo ludzie mają taki odruch, nie? Często na przykład, bo widzieliśmy to tutaj, często przywożą cokolwiek, co jest niepotrzebne, to nie o to chodzi, to nie jest pomoc, nie? Jeszcze nie masz medalu dzielnego pacjenta, nie? I tu jest potrzebna pomoc specyficzna, nie? W sensie jest potrzebne to, co jest potrzebne, bo jak będą im wszyscy przywozić niepotrzebne ciuchy, które im zalegają w szafie, to oni tu będą nie dość, że mieli sterty wszystkiego, lodówek, pralek, złomów, wraków, wszystkiego, też będą mieli sterty szmat. To nie o to chodzi. Wczoraj jeszcze, jak siedziałem i rozmawialiśmy, powiedzieli jedną ciekawą rzecz, nie? Że może zamiast, było gdzieś tam, że potrzebowali łopaty, no to może zamiast 5 tanich łopat, jedna lepsza jest rozwiązaniem, bo po prostu dostali dużo takiego sprzętu, który na momencie... No jednorazówki, nie? Tak. No to prawda, bo myśmy też używali tego sprzętu. Oczywiście, że fajniej dla twojego ego jest przywieźć 5 sztuk czegoś i czuć się, że bardziej pomogłeś, ale nie, jak się kupi jedną, to może nie będzie tak spektakularna pomoc. Nie, ale może ludzie też myślą, że wtedy tam pomogą, że 5 osób będzie coś robiło, no ale jeżeli 5 osób dostanie sprzęt z kategorii 3/10, ta robota i tak nie będzie zrobiona, nie? No, to prawda. My to możemy powiedzieć, bo to nie dla nas pomoc, nie? Więc to jest ważne też, nie? Żeby te rzeczy, które tu trafiają, były dobrej jakości, bo tu jest, kurde, przemysł budowlany teraz, nie? Jak się przywiezie, nie wiem, no trzymajmy się tej nomenklatury i powiedzmy sobie o łopacie. Jak się przywiezie łopatę, którą się gdzieś tam kupuje, nie wiem, w jakimś sklepie, żeby sobie podziubać 3 razy w roku tam dołek na działce, to ona tu nie da rady, nie? Bo tu jest, kurde, stawianie świata od nowa. Teraz tu potrzebują fizoli, ale za chwilę będą potrzebować budowlańców, elektryków, hydraulików, a mało tego, nie? Bo to kasa, nie? Wiadomo, że kasą najłatwiej pomóc, nie? Bo się wysyła tyle i się może i jest ptaszek odhaczony, ale tu będą łapy do roboty potrzebne, bo tu jest nawet tak, że jak ci ludzie nawet jakby dostali kasę, to oni nie mają kogo wynająć, żeby za tą kasę sobie zorganizować właśnie, nie wiem, elektryka do roboty, nie? No bo nie ma elektryków. Elektryk albo pracuje u siebie, albo już jest zamówiony, kurczę, na następne, nie wiem, 3 miesiące. Myśmy wczoraj jechali rano do roboty, pozbieraliśmy się szybko, bardzo szybko, bo tu niektórzy na przykład narzekali, że 15 po 5 to jest za szybko, żeby tańczyć przy kuchni. Ale trzeba było do roboty, nie? I pojechaliśmy, mówimy, no to sobota, ci wszyscy, co mają wolne w okolicy, to będzie rywetes.
a było prawie pusto, nie? A czy mówię cały czas o Stroniu, tam gdzie myśmy walczyli. Ciężki sprzęt też jest potrzebny, bo wojsko trochę poprzywoziło, ci wojacy inżynieryjni poprzywozili jakieś właśnie też ładowarki. Tylko że oni też nie mogą wszystkiego robić, bo wiadomo, jeszcze mają nad sobą widmo Andrzeju, nie irytuj się, nie? Jakby się coś stało, nie? My mamy w ogóle poczucie, że więcej dostaliśmy niż daliśmy, bo byliśmy tak zaopiekowani w ogóle i wszyscy tu mają serca, mimo że rozpieprzyło im życia, nie? Przyjeżdżajcie, bo to potrwa, nie? To potrwa. Jedziemy co do chałupy, kończmy tą nierówną walkę. Szacuneczek. Ja wiem, że my się już uswoiliśmy trochę z tym, nie? Trochę Ale tak, nie wiem, no. czy ludzie kojarzą. Przecież tu było takie osypisko, no tutaj, nie? tak, tu było takie, przeleciało jak w Ameryce Południowej. Zmuchnęło. A na to też się musicie przygotować, gdyby ktoś chciał przyjechać, że nie widać tu tak, że to nie ubywa tak w oczach, że wow, że ale to mimo tego trzeba mieć świadomość, że tu każda łapa i każda godzina roboty, nawet takiej w sumie nie może spektakularnej pojedynczo, Tak. w ciul zmienia. O, miałem wam powiedzieć, jak tu przyjedziecie, to nie bierzcie swojego ulubionego noża, weźcie taki, który w razie czego będziecie mogli wypieprzyć. Ciuchy weźcie takie, które będziecie mogli wypieprzyć. Pilnujcie, jak oka w głowie, pilnujcie dezynfekcji łap. Weźcie okulary ochronne. Jak nie macie, to dostaniecie, nie? Ten cały sprzęt. Rękawice, podrękawice robocze, rękawice nitrylowe, bo ta woda z tym całym syfem przesiąka przez robocze. I naprawdę na to trzeba uważać, nie? No, weźcie sobie coś na snaczkę, bo lepiej mieć przy tyłku niż tam później biegać, nie? Bo i tak będziecie mieli gdzie biegać, nie? W razie czego. To też nie powinno powodować, że tu ludzie nie przyjeżdżamy, bo się potrujemy, nie? Załatwiłem swoje parę razy i będę żył, nie? Urzędasy oczywiście nie dają dupy, nie? Gdyby nie ludzie tacy różni, nie? O, tu ktoś miał firmę budowlaną, tu myśmy se przyjechali, nie? Tu ktoś tam, tu coś. Gdyby nie to, jakby oni mieli liczyć na pomoc urzędów i państwa, Jak gdyby wyszło jak zwykle, nie? no, nie, szkoda słów, nie? Bo nie można tego powiedzieć bez wyrazów, które YouTube by chciał banować, nie? Nie da się opowiedzieć o tych ludziach inaczej, nie? Robi się ciemno, pełno wojska, policji, szperacze, bo kradną. A jak weźmiecie tula, to weźcie takiego tula, którego później będziecie mogli rozebrać, wpieprzyć do alkoholu i wypłukać i no syf, nie? Jak się przyjeżdża tu, to trzeba się przygotować tak, że nic z tego, co tu przywieźliście, używacie i jakbyście mogli się tego nie z ciężkim sumieniem pozbyć. Tylko Dobrze jest założyć, że to jest one way ticket, nie? No, tutaj nie ma, że ludzie znaleźli, nie wiem, lodówkę i w lodówce były puszki, to puszki są do odzysku. Nie ma szans, nie? Hermetycznie pozamykane, nieważne, nie? Wszystko kibel. Myśmy wczoraj te wraki samochodów tam wyciągali, pomagali wyciągać, to też to wszystko jak po wybuchu bomby, nie? Pomijam tą ostatnią akcję. Też się trzeba przygotować, nie? Bo tu na to nie ma kotów. No ciężko się patrzy w oczy człowiekowi, który 2 tygodnie temu, któremu zresetowało życie, a im ten człowiek starszy, tym gorzej. Jeszcze jedna rzecz, bo wczoraj gadałem z Sandrą. Tutaj niektórzy potrzebują pomocy, ale o tym nie mówią. Że wiecie, nie? Starsi, to jak wyobraźcie sobie waszych dziadków albo rodziców, zależy ile macie lat, i że ktoś im tam chce pomóc, nie? Ale ci dziadkowie muszą po tą pomoc się chociaż zgłosić, to dziadek powie, nie, my nic nie potrzebujemy, damy sobie radę, nie? Bo oni są tak nauczeni. Tu czasami trzeba pojechać do kogoś, pogadać, wziąć trochę na klatę tego, bo on musi się wygadać, nie? Ponarzekać, że zasrana woda. I za parę minut dopiero możecie zapytać, może to byś potrzebował, albo to, czy to, tamto. Wtedy tak, wtedy okazuje się, że tej pomocy jest potrzeba dużo więcej, bo jak zapytacie sztab, nie, to nie, to wszyscy wszystko mają, bo przecież się nikt nie zgłasza, nie? No to wiecie, nie? Życie kontra urząd, to jest tu pewien dysonans. Psychologów pewnie trzeba ludzi, którzy przyjdą zamieść chałupę i wypieprzyć starą komodę, nie? Bo starszych ludzi też jest, nie? Ja tak się zastanawiałem, to nie jest sobie w stanie człowiek wyobrazić, jak mieszka tu, nie wiem, sama babcia, bo jej mąż nie żyje od paru lat. Wnuki widuje raz w roku albo rzadziej, bo dzieci powyjeżdżały za granicę czy coś i co ona tutaj tam, nie? A jedziemy przez taki krajobraz, nie? No ale zobacz, jak to jest powymywane drzewa razem z korzeniami na wierzchu są, nie? Myśmy rozplątywali tą kubkę przedwczoraj, to się w pale nie mieści, a tam są drzewa, korzenie, plus blachy z dachów, plus kawałki samochodów, stare linie wysokiego napięcia, które są strasznymi francami do cięcia. Dobra, mi się już nie chce gadać. Tu ludzie, nie, są potrzebni, tacy z krwi i kości, nie, urzędników to oni tu mają wystarczająco. I tym optymistycznym akcentem, nie jest optymistyczny, ale na szczęście jeszcze optymizmu trochę zostało, tylko na dole, nie, bo tam im wyżej, tym tego optymizmu mniej, a
Nie będę się wyrażał już. Idziemy się wyspać, co? No raczej.